Na koniec października przyjechała przesyłka, a w niej co? Nic innego jak rośliny do nasadzeń wiosennych. Zanim zajrzę do niej, to polecam Państwu, kto nie ma, kupić byliny, takie jak ta, astry jesienne, a jak moja babcia mawiała, morcinki. Nie marcinki, tylko morcinki. Też jest ich wybór duży, wysokich i niskich, o różnych odcieniach, o różnych rodzajach kwiatów. To jest w pewnym sensie prezent, tak to mogę nazwać. Poprzez jakby osoby trzecie. Mamy tu bez zdjęć Carpe Dali. Jest tu kolor, za którym nie przepadam ogólnie, ale czasem jest potrzebny w ogrodzie. Kolor biały. Dalie w kolorze białym i tu znajdują się karpy 2 lub 3 takowych dali, ale ten kolor kwiatów jest niezwykły, a na pewno jednego kształtu jakby kwiatów nie widziałam białych. U dali z takim dużym oczkiem żółtym. Zdjęć nie pokażę, ale zobaczycie może, jak przetrwają te bulwy, zimowanie, to zobaczycie Państwo przyszłe lato w 2025 roku. Ładne bulwy. Ludzie to potrafią przechowywać. No, zapewne dopiero co kopane, ale mimo wszystko moje, które niedawno kopane były, już się marszczą, a w chłodzie leżą. Tu mam taką karpę, największą. Na niej mi najbardziej zależało, bo jest przepiękna. To jest biały kwiat, a drugi właśnie kolor kwiatów białych jest taki pierzasty, poskręcany, bajeczka. No jest też tu o takim bardzo pojedynczym kwiatku odmiana, nie wiem jak się nazywa, któryś z tych numerów, ciemny, bordo, w czerni, wąskie płatki. No i jest więcej, ekstra, superancko. Muszę sprawdzić teraz numer ten, 5 i numer Dalia 1, to jest podplanowa, ponadplanowa sprawa. Ekstra, wspaniale, pięknie dziękuję i pozdrawiam. Przypominam Państwu, kupujcie astry, kupujcie chryzantemy. Tak wyglądają na przykład moje karpy kopane tydzień temu, 2, to zależy. One nie mają takiej twardości jak te przed chwileczką. Już zaczynają się marszczyć, są na dworzu, przykryte blandeką. Tu mamy już w większym stopniu pomarszczenia, ale też wiecie, wielkość bulw zależy od rodzaju, odmiany, od grupy, z której się wywodzą. Czy to grupa dekoracyjna, kaktusowa, anemonowa. No to są moje. Spójrzcie jeszcze na te chryzantemy. Ja ostatnio takie nagrywam jako wstawki, czy tam w filmikach, które pokazywałam, lub chyba nie, z rozkrajania arbuzów. Ale po prostu jest morze kolorów. Piękne. Są przepiękne. To popatrzcie, można przecież nasadzić w ogrodzie gdzieś taki zakątek, gdzie będą rosły chryzantemy, tak? Bo teraz o tej porze kwitną. Troszkę aksamitek, bo też jeszcze kwitną. Troszkę nagietków, bo też jeszcze kwitną. Różne odmiany, różne kolory. W jakimś zacisznym kąciku onętki też kwitną. I nieliczne dalie kwitną w miejscu, gdzie je oszczędził przymrozek nocny.
I będziemy mieli taki piękny, piękny, kolorowy kątek. Tak mi przyszło do głowy, patrząc na to, gdzie mam właśnie te chryzantemy posadzone. No jakby tak, jak się rozmnożą, plan będzie, by je, ale różnie się namnażają, bo zobaczcie tu. Ta na przykład choruje. Jest jedyny badyl, jedna łodyżka obumierająca. Listeczki zielone widać u nasady, ale nie wiem, czy przetrwa. W każdym razie różnie się namnażają. No i można rozsadzać i mieć dużo, dużo koloru do pierwszych przymrozków, takich mocniejszych. Jeszcze do dali wracając, mam też takie okazałe karty i tych się muszę pozbyć, ale to są nieefektowne kwiaty. Tu była taka wielka, podzieliła się na pół. Pospolity, czerwony, drobny kwiat. Więc coś z tym muszę zrobić. A jeszcze tu zobaczcie, kolejny kolor morcinka. O takich kwiatuszkach. Bardziej w granat wpada ten kolor niż teraz widzicie Państwo. I to są astry niziutkie. Mama ma nieliczne te sadzoneczki, bo też od kogoś wyrwała mi tu 2 z korzonkami. Tu już różowy przyrost. Też wsadzić trzeba. Jeszcze o takich cukierkowo-różowych kwiatuszkach są te morcinki. O białych, no różne. Klasyczne fioletowe. A co jeszcze z dali kwitnie? A no, taka piękność. Tu je przymrozek oszczędził. Jedyne takie miejsce. Nieduży kwiat, szerokie płatki. Więc to już też będzie szło do wykopania. Ta niestety nie zakwitła, a ma piękne liście czekoladowe. Mam jeszcze troszkę właśnie ich do wykopania. Cały ten pas to są dalie i jeszcze za tą ciemnozieloną płachtą. Tam są dalie Gigant Imperialis wysiewane w tym roku. A to zatrwione, wrębne na suche bukiety. Część pelargonii nieschowana jest jeszcze, bo też im się nic nie stało. Po liściach widać tylko zmiany temperatur. Ale kwitną te. To niech stoją. Oleandry też jeszcze. A tu podróbcia przykryta kocykiem, żeby jej było przyjemniej. Kończy chorowanie, mamy nadzieję. Wczoraj okazało się, że nie ma czucia w ogonku. Możliwe, że poprzedni właściciel, bo zapis był kod 2. Jak sprawdzono po chipie, bez danych bliższych. Może się pozbył, może uległa wypadkowi, potrąceniu przez autko. Nie ma czucia w ogonku. W pewnym stopniu tylko ma czucie. Malutka. Jest szansa, że za pomocą tabletek, które od poniedziałku, za kilka dni, czyli zacznie przyjmować, że uda się połączyć te naderwane prawdopodobnie nerwy. Tak, podróbciu już, przepraszam. No, łapeczki żółte, dlatego że dostaje maść do oczu. I łapkami sobie wyciera te oczka bidne. Ale jest już poprawa, idzie ku dobremu. I tak trzymajmy. I ja się męczyłam. I ona też. A zdawało się, jak do nas przyszła w maju, jeszcze do końca nam nie ufa. Śpi z nami, owszem. Zdawało się, że w pełni zdrowa jest. Taka zadbana. A ona po prostu jest czyściutka. A tu ma schorzenia takie i siakie. I wiecie, że na zewnątrz nie daje się dotknąć. W domu tak. Śpi z nami. Takie to stworzonko jest. Pani doktor przeprowadziła badanie ogonka w sposób taki, że nakuwała tak igiełką, badała czucie i wokół tu nasady ogonka. No i blisko nasady jest czucie, po bokach nie ma. Tak, nieciekawie to wygląda. I u ludzi, i u zwierząt. Epifilium zbiera się do kwitnienia.
A tu suszą się kanie. I małżonek mój dostał prezent od pewnej pani. Przyjechał. On kwiatka, ja czekoladki. Za poczęstowanie arbuziakami. No, piękny gest, fajnie, bez potrzeby, ale sympatyczne, nie? A Fretusia, widząc, że podróbcia choruje, dużo śpi, to mimo, że syczą na siebie, to blisko niej lubi też spać. Ciągnie swój do swego. Też jest chora. No, chora to była bidulka. Namęczyła się. A jeszcze ostatni przypadek z wyrwanym pazurem. Słuchajcie, tu widać niebieski barwnik, preparat odkażający. Na szczęście szansa jest bardzo duża na odrośnięcie pazurka. Musiała zahaczyć gdzieś na drzewo wskakując, czy spadając, a że waży 5400. To i się zadziało. I co? 2 doby od tego wypadku. Ropa już była bardzo duża. Już smród był, już zakażenie by się prawie że wydało. Dobrze, że człowiek pojechał. Nie ma co czekać. Pozdrawiamy. Tak, Fretuś? Powiedz, babo, nie świeć mi. Nie świeć, bo. Do widzenia.